Dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne zajmuje się tym wszystkim, gdzie płynie prąd, czyli czujnikami, przetwarzaniem sygnałów elektrycznych, wytwarzaniem energii małych i wielkich i sterowaniem przepływem prądu. To jest dyscyplina, która jest dla tych, którzy nie boją się przyszłości, nie boją się nowych wyzwań i tak naprawdę chcieliby nie tylko nadążać za rozwojem technologii, ale też wpływać na ten rozwój i być motorem tego rozwoju. Mój doktorat polega na tym, by stworzyć system do zdalnego monitorowania pszczół, tak by wykrywać 2 tygodnie, nawet 4 tygodnie wcześniej stany alarmowe. Ten system, który tworzę, mierzy temperaturę, wilgotność, wagę ula i są to parametry dosyć podstawowe. To, co jest unikalne, to jest analiza dźwięku. Zainstalowany w ulu jest mikrofon, który podsłuchuje cały czas pszczoły i dzięki elektronice jesteśmy w stanie tłumaczyć ten język pszczół na bardziej nam znany, czyli po prostu proste komunikaty o tym, co się dzieje w ulu. Tematem mojej pracy doktorskiej jest termiczna ablacja komórek nowotworowych z wykorzystaniem nanocząstek feromagnetycznych. Chciałabym stworzyć takie struktury, wykorzystując nanorurki węglowe wypełnione żelazem, które będą reagowały na zewnętrzne pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej. Taki materiał doprowadzony do komórki nowotworowej może doprowadzić do wzrostu temperatury, jeśli podziałamy z zewnątrz polem elektromagnetycznym i w konsekwencji tego taka komórka umiera. Jeśli zadziałam selektywnie na komórki nowotworowe i będę starała się podnieść tylko temperaturę komórek chorych, uniknę skutków ubocznych, które występują przy np. konwencjonalnej chemioterapii. W ramach doktoratu zajmuję się 2 głównymi podzespołami, czyli modułem napędowym oraz modułem sterowania. Chodzi o to, żeby w zunifikowany sposób rozwiązać problem różnych struktur kinematycznych w robotach mobilnych. Postanowiłem tutaj zaprząc metody sztucznej inteligencji. Możemy jednym algorytmem rozwiązać sposób sterowania dla tych robotów, czyli jeżeli mamy na przykład 2 roboty o różnych strukturach kinematycznych, na wejściu mamy odpowiednie sterowanie, to w ten sam sposób 2 roboty muszą zrealizować ten sam schemat, czyli pokonać tą samą ścieżkę. Główną zaletą interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej dla mnie jest swoboda, kiedy mogę sam podejmować decyzję, czym się teraz będę zajmował. Wszystkie zajęcia, cały nasz tok studiów odbywa się w języku angielskim, co też daje dużą możliwość rozwoju, jeśli chodzi o umiejętności językowe. Na pewno jedną z zalet studiowania jest ta interdyscyplinarność. Może nie chodzi tutaj o same przedmioty, ale też możliwość realizowania jakichś badań poza własną jednostką. Jesteśmy w stanie kupić sobie dzięki fajnemu użyciu elektroniki i automatyzacji czas, który jest cenny. The production of the film was financed from the funds of the Polish National Agency for Academic Exchange within the program STIR, Internationalization of Doctoral Schools as part of the realization of the project Curriculum for Advanced Doctoral Education and Training, Cadet Academy of Łódź University of Technology.